Cześć, z tej strony Agnieszka z Pastel Garden. Dzisiaj zapraszam Was na spacer po ogrodzie, jednak ogrodzie nietypowym, bo zabieram Was do Bułgarii. Przygotuj sobie coś dobrego do picia i zapraszam do oglądania. Witam się z Wami z Bułgarii, a konkretnie z miejscowości Nesebar, nazywanej perłą Morza Czarnego. Jest tu niezwykle malowniczo, przede mną jest morze, natomiast za mną są góry. Nesebar, nazywany również Nesebyrem, podzielony jest na dwie części. Nową, na lądzie, i starożytną część, która leży na półwyspie i została założona 3000 lat temu. Obie części połączone są groblą i zabiorę Was tam pod koniec tego odcinka. A teraz zapraszam Was na spacer po ogrodzie. Czy tutejsza roślinność bardzo różni się od naszej? Czy rosną tu palmy i oliwki? Z jakich roślin słynie Bułgaria i ile kilogramów kwiatów róż potrzeba, by wyprodukować litr olejku różanego? O tym wszystkim opowiem w dzisiejszym odcinku. Zanim jednak przejdę do szczegółów, zachęcam Was do subskrypcji, bo na tym kanale znajdziecie mnóstwo ogrodowych inspiracji, ciekawostek na temat roślin oraz trików ogrodowych, które z pewnością Wam się przydadzą. A jeśli wciśniecie dzwoneczek, YouTube powiadomi Was za każdym razem, kiedy pojawi się tu mój nowy film. Nie wiem, czy wiecie, że największym producentem olejku różanego i kosmetyków z jego użyciem jest właśnie Bułgaria. Co prawda róża, którą widzicie, nie jest różą jadalną, jednak 400 km stąd leży słynna Dolina Róż, gdzie królują róże damasceńskie, bowiem to właśnie one są najcenniejszym źródłem olejków różanych. Wiem, że lubicie ciekawostki i te, które dla Was przygotowałam, mogą Was zaskoczyć. Nie wiem, czy wiecie, ale nie każda róża nadaje się do produkcji olejków. Najlepsze są właśnie róże damasceńskie, a oprócz nich róże dzikie, alba oraz stulistne. Na plantacjach kwiaty zbierane są o świcie, kiedy na płatkach jest jeszcze rosa. Zbiera się nie tylko płatki, ale całe kwiaty. A dlaczego to właśnie Bułgaria jest największym producentem olejków różanych? Przecież róże damasceńskie świetnie kwitną również w wielu innych miejscach na świecie. Zatem wyobraźcie sobie, że Dolina Róż położona jest między dwoma pasmami gór, co tworzy bardzo specyficzny klimat. Wiosną występuje tam bardzo duża różnica temperatur między dniem a nocą i róże, chroniąc się przed tymi właśnie zmianami, wytwarzają znacznie więcej olejków niż w innych częściach świata. Aby uzyskać 1 litr olejku w procesie destylacji wodnej, musimy zerwać aż od 3 do 5 ton kwiatów. Dodam, że są one zbierane ręcznie, co biorąc pod uwagę ilość kolców wcale nie jest prostą sprawą. Różane olejki mają w sobie aż 350 związków chemicznych, które bardzo korzystnie działają zarówno na nasz organizm, jak i na nasz nastrój. Stąd tak chętnie wykorzystywane są zarówno w perfumerii, jak i kosmetyce. Kremy z olejkiem różanym mają silne działanie odmładzające, spłycają również blizny potrądzikowe, jak i wzmacniają naczynia krwionośne. Nic więc dziwnego, że zakupiłam kremy właśnie z bułgarskich róż. I muszę przyznać, że mają one bardzo intensywny zapach. Żałuję, że kupiłam ich tak mało. Na szczęście znalazłam je również na Allegro i gdyby ktoś szukał, podepnę linki w opisie filmu. Z róży damasceńskiej można również robić pyszne przetwory. Jednak w tym ogrodzie to nie róże, a oleandry grają pierwsze skrzypce. Zdobią one ogródki restauracyjne, promenady, jak i okolice basenów. Choć rosną w donicach, to mam wrażenie, że kwitną tu znacznie obficiej niż w naszym kraju i jestem przekonana, że to za sprawą dużej ilości słonecznych dni, bowiem oleandry kochają słońce.
Choć rośnie tu wiele odmian, to według mnie Hardy Pink, czyli ta jasno-różowa, kwitnie w nesebarskim ogrodzie najobficiej. Wyglądają tutaj prześlicznie i zdecydowanie dodają niesamowitego uroku. I gdyby nie jeden fakt, to pewnie chciałabym mieć je w ogrodzie. Niestety, oleandry mają również swoją ciemną stronę, o której należy wiedzieć przed ich zakupem. Są one bowiem niezwykle toksyczne, zarówno dla zwierząt, jak i dla ludzi i sprawa jest o tyle poważna, że zaliczane są do pierwszej dziesiątki najbardziej toksycznych roślin na całym świecie. Zatem pomimo iż są tak czarujące, proszę przemyślcie tę kwestię, zanim trafią do waszego ogrodu. Na szczęście kolejna roślina nie jest już toksyczna, a wręcz używana jest do napojów, takich jak lemoniada sumakowa, a rośliną tą jest sumak octowiec. Ma piękne szyszki, które w dotyku są po prostu pluszowe, bardzo dekoracyjne liście i niezwykle interesujący pokrój, który przypomina parasol. Całość wygląda bardzo egzotycznie. To piękne drzewo rośnie również u nas w Polsce i nazywane jest zemstą sąsiada, bowiem z ich korzeni może wyrastać nawet kilkadziesiąt młodych roślin, co jest niesamowicie uciążliwe. Mam jednak trik ogrodowy, który poskromi sumaka. W związku z tym, że jego korzenie są rozłożyste, ale płytkie, wystarczy, że przed jego posadzeniem wybudujecie podziemną blokadę, taki podziemny mur obronny, przez który nie wydostaną się jego korzenie. I dodam, że jest to jedyny skuteczny sposób, bowiem żadne kartony, żadna włóknina nie są w stanie go zahamować. A czy w Bułgarii rosną palmy i oliwki? To pytanie pojawia się dosyć często i już Wam odpowiadam. Jeśli chodzi o oliwki, to rosną tutaj jako pojedyncze drzewa, a także możecie spotkać całe ich plantacje. W przypadku palm sprawa nie jest już taka oczywista. Nie jest to bowiem ich naturalne środowisko i muszą być odpowiednio zabezpieczone. Zazwyczaj spotkacie je w donicach. Czasami palmy razem z donicą wkopywane są w ziemię i w czasie zimy wykopywane i przenoszone w bezpieczne miejsce, gdzie nie grozi im mróz. Zdarzają się również odmiany bardziej odporne, jednak są one okrywane, a wokół ich korzeni często rozkładane są kable grzewcze, które pomogą im przetrwać zimę, bowiem mimo iż średnia temperatura w lutym wynosi około 7 stopni, to w poszczególnych dniach może ona spaść nawet do minus 15 stopni, co może całkowicie zaszkodzić palmie. I oliwka jest w stanie przetrwać taki jednodniowy, niski spadek temperatury, natomiast palma już nie. Największym zaskoczeniem była dla mnie obecność hortensji ogrodowej. Myślałam, że nie lubią one aż tak wysokich temperatur, jednak muszę Wam powiedzieć, że radzą sobie całkiem świetnie i widziałam je w wielu miejscach, także nie jest to przypadek. Możemy tu również spotkać kany, zwane paciorecznikiem, które pochodzą z Ameryki Południowej i Ameryki Północnej. Na spacerze towarzyszą nam również znane trawy pampasowe, jak i wiele innych roślin, znanych także z naszych polskich ogrodów. Co prawda nie znam się za bardzo na drzewach, ale i one wyglądają bardzo znajomo. Nawet roślinność na plaży jest bardzo podobna. Co prawda na tej plaży nie doczekamy się zachodu słońca, bo z tej strony świata na plaży można oglądać jedynie wschody słońca. Słońce zachodzi po drugiej stronie, chowając się za górami. Ogólnie rzecz ujmując, uważam, że roślinność w Bułgarii z niewielkimi wyjątkami jest bardzo podobna do naszej rodzinnej roślinności. A jakie rośliny Was zaskoczyły podczas urlopu? Czy zainspirowały Was może jakieś szczególne połączenia roślin, które chcielibyście zadomowić również w Waszym ogrodzie? Jestem bardzo ciekawa Waszych odpowiedzi.
A jeżeli nadal tu jesteś, to proszę daj mi znać i zostaw zielone serduszko w komentarzu. Mnie najbardziej zaskoczyła ilość słoneczników w Bułgarii, która towarzyszyła nam w drodze z lotniska. A skoro o drodze mowa, to zabieram Was w podróż do starożytnego Nesebaru, którą zostawiłam dla Was na deser z muzycznym tłem. Tymczasem pozdrawiam Was serdecznie. Pa, pa!